Cześć! Sezon motocyklowy jest już za nami, więc chciałbym dzisiaj pokazać, jak zrobić przegląd przedniego hamulca w motocyklu. Zanim przystąpimy do zadania, przygotujmy sobie potrzebne narzędzia. Będzie to zestaw kluczy, śrubokręt, wężyk, płyn hamulcowy, klucz dynamometryczny, suwmiarka, klej do gwintów, zestaw do odsysania płynów i kompresor się przyda, ale nie jest to niezbędne. Dobra, do roboty. Jeżeli motocykl stoi pionowo, odkręcamy zbiorniczek i poprzez odpowietrznik usuwamy cały płyn hamulcowy. Jeżeli jak w moim przypadku jest na stopce bocznej, to najpierw musimy troszeczkę usunąć płynu, a dopiero potem otworzymy zbiorniczek z płynem, ponieważ w innym przypadku po prostu się nam wyleje. Aby to zrobić, należy poluzować odpowietrznik, założyć na niego wężyk. W moim przypadku jest to wężyk takiego narzędzia, które ciśnieniowo usuwa płyn hamulcowy. Jeżeli nie macie takiego narzędzia, w tym momencie załóżcie zwykły wężyk, umieśćcie drugą końcówkę w jakimś naczyniu i zacznijcie pompować klamką. Po usunięciu całego płynu przystępujemy do odkręcenia całego zacisku. Aby to zrobić, musimy odkręcić wszystkie śruby. Przy odkręcaniu przewodu hamulcowego miejmy na uwadze, że zawsze coś z niego wycieknie. Dlatego tutaj najlepiej jest sobie podłożyć jakąś szmatkę, końcówkę przewodu włożyć w woreczek, tak żeby resztki płynu nie uszkodziły nam lakieru ani innych metalowych części. Po odkręceniu przewodu hamulcowego usuwamy stare miedziane podkładki i teraz możemy przystąpić do kompletnego demontażu, czyli odkręcenia wszystkich śrub i wyjęcie całego zacisku. Skoro cały zacisk jest już na stole, pora na ocenę jego stanu, dokładne wyczyszczenie, wymianę ewentualnych zużytych elementów i zamontowanie ponowne. Zacznijmy od popatrzenia na klocki hamulcowe. Oceńmy ich grubość, czy jest zgodna z minimalną zalecaną przez producenta klocków lub motocykla. Popatrzmy, czy są równo wytarte, czy nie są zeszklone. Po oględzinach klocków czas pozbyć się elementów gumowych. Można delikatnie je podważyć jakimś narzędziem typu śrubokręt, choć tu trzeba bardzo uważać, ponieważ te gumki naprawdę lubią pękać, więc zalecana jest wysoka ostrożność. Temat gumek jest już za nami. Czas usunąć wszystkie blaszki wytłumiające. W moim przypadku dwie są identyczne, więc nie muszę pamiętać, która jest po której stronie, a trzecia pasuje tylko i wyłącznie do szczęki, więc tutaj też nie będzie tego problemu. Po odkręceniu prowadnika z szczęki, kolejna, najbardziej chyba skomplikowaną czynność, czyli usunięcie tłoczków. Jeżeli tłoczki nie będą zapieczone, to nie ma problemu. Gorzej, jeżeli są jak w moim przypadku. Chcąc uniknąć ryzyka porysowania powierzchni tłoczków, proponuję je wypchać sposobem. Czyli zaślepiamy dziurę po przewodzie hamulcowym
Lekko luzujemy odpowietrznik i przez ten odpowietrznik podajemy powietrze z kompresora. Zanim jednak naciśniemy guzik spustu powietrza, dobrze jest podłożyć coś między szczękę a tłoczki, ponieważ potrafią wyskoczyć naprawdę z dużą siłą. Po uporaniu się z tłoczkami pozostało nam tylko wyjąć uszczelniacze. W moim przypadku są 4. Trzeba to zrobić delikatnie, można podłożyć jakimś nożykiem czy małym śrubokrętem. Ja zrobiłem to dużo odważniej, ponieważ wiem, że i tak będę je wymieniał. Skoro wszystkie elementy zostały wyjęte, czas je wyczyścić. Ja użyłem myjki ultradźwiękowej, ale wiadomo, że nie każdy takie urządzenie posiada, dlatego szmatka, trochę cierpliwości i pracy i wszystko będzie lśniące, czyste i nadające się do ponownego montażu. Gdy elementy są wyczyszczone, dobrze aby były idealnie suche. Płyn hamulcowy bardzo absorbuje wilgoć, co kompletnie niszczy jego właściwości. Dlatego przed ponownym złożeniem wszystkiego do kupy trzeba dokładnie to osuszyć i wytrzeć. Niezależnie od tego, czy montujemy nowe uszczelniacze czy stare, trzeba oczyścić kryzy w szczękach, ponieważ ponowny montaż w tym miejscu bez oczyszczenia na pewno będzie skutkował wyciekiem płynu hamulcowego, a tego byśmy nie chcieli. Uszczelniacze montujemy na wilgotno, czyli przed osadzeniem ich musimy delikatnie zwilżyć płynem hamulcowym. Teraz kolej na tłoczki. Przed osadzeniem dobrze jest je wyczyścić z wszystkich resztek gumy i brudu, a następnie prostopadle wciskamy aż do końca. Osadzamy metalowe blaszki wytłumiające. Po wcześniejszym lekkim przesmarowaniu wazeliną techniczną umieszczamy wszystkie elementy gumowe na miejscu i jesteśmy gotowi do montażu całości w motocyklu.
Wszystkie śruby wkręcamy na klej. Tutaj polecam klej o niskiej bądź średniej wytrzymałości. No dobra, z tym klejem to może wszystkie śruby, ale oprócz tej, która mocuje przewód hamulcowy. Montaż jarzma zacznijmy od lekkiego przyłapania na śrubę. Dzięki temu wypozycjonujemy jarzmo w odpowiedniej pozycji, a następnie potem dokręćmy śrubami, które już są posmarowane klejem. Użyj klucza dynamometrycznego. Pierwszy prowadnik dokręcamy siłą 18 Nm. Przed opuszczeniem szczęki zainstalujmy klocki. Ważne jest, żeby klocki były na tych samych pozycjach co przed demontażem. Jeśli nie pamiętamy, który klocek był w którym miejscu, popatrzmy i poszukajmy śladów po tłoczkach hamulcowych. Teraz czas opuścić szczęki na klocki. Dokręcamy drugi prowadnik szczęki siłą 18 Nm i zacisk jest prawie złożony. Do zakończenia całego montażu zostało nam przykręcenie przewodu hamulcowego. Tutaj wymieńmy stare miedziane podkładki na nowe. Dla mojego motocykla moment dokręcenia śruby przewodu hamulcowego to 26 Nm. Skoro wszystkie elementy już złożone, czas zalać motocykl płynem hamulcowym. Proponuję ustawić go pionowo oraz nalać płyn hamulcowy do zbiorniczka.
W moim przypadku, jak na początku filmu, użyłem urządzenia, które odsysa płyn. Jednak jeżeli nie macie takiego urządzenia, możecie albo przepompować płyn hamulcowy poprzez zaciskanie klamki, albo wystarczy zalać zbiorniczek płynem i cierpliwie poczekać. Metoda na czekanie wydaje się bardziej czasochłonna, ale wydaje mi się, że dużo lepiej działa, ponieważ eliminujemy ryzyko zapowietrzenia pompy hamulcowej. Skoro pozbyliśmy się powietrza z układu hamulcowego, czas zalać zbiorniczek odpowiednią ilością płynu, zakręcić odpowietrznik i sprawdzić, czy klamka hamulca jest twarda oraz czy tłoczki odbijają po puszczaniu klamki. Ostatnią czynnością jest zmierzenie grubości tarczy hamulcowej. Minimalna grubość jest wybita na tarczy i nie można jej przekraczać. Mam nadzieję, że pomogłem. Powodzenia!